Małpi Król Enma to zdecydowanie najbardziej zmarnowane przywołanie w całym Naruto. Kto? No właśnie, większość osób kojarzy tylko pałkę, z którą pokazywany jest Hiruzen, w szczególności na wszelkiego rodzaju plakatach, naklejkach i merchu związanym z Naruto. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że za tą bronią Hiruzena znajduje się żywe zwierzę i jest to właśnie Małpi Król Enma. Bo niestety większość osób zapamiętała go właśnie jako laskę. Enma jednak to nie było zwykłe przywoływane zwierzę. W tym filmie dowiecie się, kim był Enma, dlaczego jego relacja z Hiruzenem jest czymś niespotykanym w całym Naruto oraz dlaczego jego zdolności bojowe są przez większość fanów kompletnie ignorowane. Powiem wam też, co z jego zniknięciem po śmierci trzeciego i odpowiemy na pytanie, dlaczego był to jeden z największych błędów narracyjnych w Naruto. Choć ja po zrobionym researchu i przeglądnięciu mangi mogę wam powiedzieć już teraz z pełnym przekonaniem, że ta postać zasługiwała na zdecydowanie więcej screen time'u. Ale zacznijmy od podstaw, kim w ogóle jest Małpi Król Enma. Enma to przywołanie trzeciego Hokage Hiruzena Sarutobi. Jest on jego wyjątkowym przywołaniem, co oznacza, że tylko Hiruzen jest w stanie go przywołać. Pojawia się on pierwszy raz podczas walki Hiruzena z Orochimaru, choć później widzimy retrospekcje, które dają do zrozumienia, że jest on już z Hiruzenem od dawna. Wiek Małpiego Króla nie jest bezpośrednio określony, ale jeśli miałbym coś strzelić, to wygląda on na starzejącego się bardzo powoli, więc myślę, że śmiało możemy ten wiek liczyć w setkach. Charakteryzuje się on dużą wytrzymałością i doświadczeniem w walce, jest to też weteran wojen, więc jest niesamowicie doświadczony. Wśród zwierząt przywoływanych przez ninja Konochy wyróżnia się on przede wszystkim ochraniaczem wioski Liścia, który ma na głowie, a taki ochraniacz, jeśli chodzi o przywoływane zwierzęta, posiadają tylko i wyłącznie on, psy ninja Kakashiego oraz żółw Might Guy'a, więc zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo jest to zastanawiające, dlaczego tylko oni mają ten ochraniacz. No bo przecież nie widzimy chociażby żab, które mogłyby nosić te ochraniacze lub inne zwierzęta, z którymi też ninja podpisują kontrakty. Wychodzi na to, że te zwierzęta musiały być trenowane specjalnie przez shinobi Konochy do wykonywania poszczególnych zadań i współpracowania z wioską. Są one, przynajmniej ja to tak odbieram, traktowane jako część Konochy, też jako taka ich własność. Choć może to nieodpowiednie słowo, to dobrze opisuje to, co chcę powiedzieć, bo by popatrzeć na żaby, czy węże, czy nawet Katsuyu, wszystkie one zamieszkują gdzieś poza wioską, są z innych krain i współpracują z konkretnymi ninja na konkretnych zasadach. Te zwierzęta natomiast wydaje się, że są oswojone wcześniej przez Konohę i wytrenowane do misji i współpracy, czego zwieńczeniem jest podpisanie kontraktu, co w przypadku tych trzech wielkich nacji, które wymieniłem, odbywa się zupełnie w odwrotnej kolejności, bo tak naprawdę w przypadku tych trzech wielkich nacji wpisuje się już kontrakt z osobnikami, które cokolwiek umieją i szkolą się we własnym zakresie. Ale zamknijmy ten temat i przejdźmy w końcu do siły Enmy, bo tu naprawdę robi się ciekawie. Enma to bardzo silny samon, a wyróżnia go przede wszystkim wytrzymałość i jego możliwość zamieniania się w andamytowy ki. Jeśli jeszcze masz wątpliwości, dlaczego ten andamytowy ki jest tak silny, to uwaga, bo jest andamytowy. Spytasz, co to znaczy? Oznacza to przede wszystkim twardy jak diament, a jednocześnie giętki o możliwości zmieniania kształtu oraz pełnej kontroli Enmy nad jego formą. Hiruzen używa go nie tylko do ataku, do czego oczywiście jest bardzo przydatny, ale również do obrony. Tak samo Enma sam może robić użytek ze swojej zamiany, nie musząc w ogóle polegać na Hiruzenie i przykładem tego jest sytuacja, w której Edo, pierwszego Hokage, używa techniki tworzenia lasu do złapania Hiruzena. Enma jest wtedy w stanie stworzyć z siebie klatkę, która ochrania trzeciego i jednocześnie wytrzymuje opór technik drzewnych Hashiramy i jest to niesamowite, bo techniki Hashiramy to są naprawdę bardzo silne jutsu. Ciekawe jest to, że tworzy on klatkę, którą teraz oglądacie na ekranie. Jest ona stworzona z klonów. Nie zmienia się on w klatkę, co patrząc na jej formę, no byłoby po prostu niemożliwe, tylko klonuje siebie i swoją oraz klonów wytrzymałością pozwala stworzyć andamytowe więzienie, bo tak to chyba zostało nazwane. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że jest to Edo Hashirama i nie jest on tak silny jak normalny, tym bardziej, że jest to też początkowa technika ożywienia Orochimaru, ale nie zmienia to jednak faktu, że Enma jest w stanie stawić opór technikom stylu drewna Hashiramy, a to już jest naprawdę duże osiągnięcie, tym bardziej jeśli chodzi o przywoływane zwierzę. Enma w swojej formie różdżki czy kija, bo tłumaczenie nie jest tutaj aż tak dobre, jest w stanie również stawić opór mieczowi Kusanagi, który dzierży Orochimaru i pomimo tego, że Enma jest twardości diamentu, to
odczuwa on ból podczas zderzania się z mieczem Kusanagi, to znosi tą walkę bardzo dobrze i to pokazuje również, jak jest wytrzymały. Ale jest jeszcze coś, co na pewno ci umknęło, a co odegrało bardzo dużą rolę i co odgrywa bardzo dużą rolę w postrzeganiu Enmy. Bo Enma jako jeden z niewielu przywoływanych zwierząt, pomimo tego, że był oddany i wierny Hiruzenowi oraz wykonywał jego polecenia, to był się on w stanie z nim nie zgadzać. I to nie zgadzać na fundamentalnych płaszczyznach, ponieważ gdy widzimy na przykład sytuację, kiedy Hiruzen przyzywa Enmę po to, żeby stawić czoła Orochimaru, chodzi mi o tą retrospekcję, kiedy w wiosce liści odkryto, że robi on nieetyczne eksperymenty, to Hiruzen nie potrafi go wtedy zabić, a Enma ma instynkt skierowany prosto na to, żeby Orochimaru życia pozbawić. Więc to już pokazuje, że nie wykonywał on konkretnie poleceń Hiruzena, tylko był w stanie się czasem z nim nie zgodzić i myśleć samodzielnie, robić to, co uważał i co jest słuszne według niego. Mimo tego, że na ogół był Hiruzenowi wierny. Tak samo pokazuje on to też tym, że krytykuje Hiruzena, jeśli zrobi on rzecz, z którą Małpi Król się nie zgadza. I choć może się to dla was wydawać oczywiste, to wcale tak nie jest, bo krytyka właściciela nie jest domeną przyzywanych zwierząt. W dodatku Hiruzen wydaje się brać sobie do serca te rady i traktuje Enmę jako równego sobie, jako tak naprawdę osobę, od której mógłby czerpać doświadczenie. I to pokazuje strasznie wyraźnie, jak silną i doświadczoną osobą był Małpi Król Enma, bo Hiruzen, który jest nazwany jednym z najsilniejszych shinobi, który znał każdą technikę wioski liścia i miał niesamowicie dużo doświadczenia z racji wieku, to w części i tak opierał się i polegał właśnie na Enmie. I myślę, że śmiało można przyjąć, że część jego siły wynikała właśnie z posiadania Enmy, który jako przywoływany może być bronią, tarczą i jednocześnie dobrym partnerem bojowym. W dodatku partnerem bojowym, z którym dobrze się walczy ramię w ramię, bo Enma jako małpa, jako człowiekokształtna osoba jest po prostu dużo lepszą osobą do zgrania niż na przykład taki pies. Dużo łatwiej można się z osobą człowiekokształtną dogadać w walce, jak równy z równym i dogrywać wspólne komba ataków. Więc myślę, że samo to, jak Hiruzen traktuje Enmę, jakie doświadczenie on posiada, świadczy o tym, jaką wartość Enma wnosił dla trzeciego Hokage, no i sam brak tej relacji typowej dla przywołania i ninży, relacji, która zazwyczaj wynika z tego, że jeśli jest się przywołaniem, to jest się poniekąd takim narzędziem, które wykonuje to, co ninja chce, żeby to przywołanie zrobiło. Zresztą patrząc na inne relacje, jak na przykład relacja z żabami, które traktowały Naruto, Minato i Jiraiya jako uczniów, tak? Były dla nich takimi mentorami. Wyraźnie widać też różnicę dla Orochimaru, bo on na przykład przywoływania miał na zasadzie barteru, na zasadzie wymiany towarów, bo po prostu Manda, z tego co kojarzę, dostawał ciała ludzi jako zapłatę za to, że Orochimaru mógł go przywoływać i korzystać z jego siły. A więc zdecydowanie nie były to relacje takie jak równy do równego, jak Hiruzen i Enma, a zachowują się oni po prostu tak jak starzy przyjaciele i to również pokazuje tą wyjątkowość tej postaci i tego przywołania. No i jeśli myśleliście, że nie będzie tutaj tak znanego i szeroko cytowanego przykładu, to wiedzcie, że mi nie może umknąć kolejny przypadek, który pokazuje, jak silny jest Enma. Oczywiście chodzi tutaj o sytuację, kiedy wioska zostaje zaatakowana przez Obito i 9-ogoniastego. Hiruzen używa wtedy Enmy zamienionego w Ki, aby wypchnąć 9-ogoniastego poza wioskę. I choć nie jest to pokazane w mandze, to patrząc sobie na te klatki i rysunki z mangi, to myślę, że możemy śmiało założyć, że tak było i że ta interpretacja, którą znamy z anime, jest jak najbardziej poprawna. Zresztą sami widzicie to teraz na ekranie. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że tak było. Pokazuje to znowu siłę Enmy i siłę tego wypchnięcia, które można osiągnąć za pomocą andamytowego kija. W dodatku może być ono bardzo silne, bo 9-ogoniasty to jest wielkie bydle i na pewno nie jest go tak łatwo wypchnąć poza wioskę oraz pokazuje, jak daleko może ten kij sięgać oraz jak ten kij elastycznie może się wydłużać lub po prostu zmieniać. Dodatkowo widzimy też w walce z Orochimaru, że Enma podczas tego, jak jest tym kijem, może z niego wysuwać łapy lub twarz. Bardziej pysk, bo małpy chyba mają pysk. Chciał on wtedy na przykład ugryźć Orochimaru, przynajmniej tak się wydaje, i pokazuje on znowu tą dowolność transformacji w formie andamytowego kija. No bo powiedzmy sobie szczerze, mogła to też być taka transformacja typu zamieniam się w kij i jestem teraz twardym kijem, wow, super.
koniec. Ale tutaj jest naprawdę strasznie dużo możliwości i tego sytuacyjnego wykorzystania niektórych transformacji, co daje niesamowitą przewagę w walce z różnymi rodzajami przeciwników i udowadnia, jak dużym wzmocnieniem dla Hiruzena było przywołanie Enmy, bo też dzięki temu, że Małpi Król Enma miał taką dowolność swojej formy, to ta adaptacja do umiejętności przeciwnika była bardzo duża i bardzo pomocna. Ale spójrzmy jeszcze raz na końcową walkę Hiruzena z Orochimaru. Oczywiście wiem, że patrzymy na nią cały czas, ale chcę skierować wasz wzrok w stronę tej ostatniej sceny, kiedy to Hiruzen próbuje wyciągnąć duszę z Orochimaru, a Orochimaru próbuje zabić Hiruzena. Wtedy właśnie Enma odgrywa kluczową rolę, bo w ostatniej chwili łapie miecz, którym Orochimaru chciał zabić Hiruzena. No i niestety Enma ma tutaj trochę pecha, bo zostaje złapany przez węża Orochimaru, przez co nie za bardzo może się ruszyć, ale pomimo tego jest w stanie wyciągnąć rękę i obronić Hiruzena przed mieczem. Oczywiście miecz dosięga Hiruzena, ale dzięki temu nie zabija go od razu. A patrząc na to, co mówią uselessy, znaczy Anbu, to widzimy, że ostatnia scena trwa ponad godzinę, co oznacza, że Enma ponad godzinę w takiej pozycji jest w stanie utrzymywać ten miecz i nie pozwala Orochimaru zabić od razu Hiruzena. I tutaj chcę zwrócić uwagę na ten czas, bo jeśli minęła godzina, przez tą godzinę udało się Hiruzenowi zabrać obie ręce Orochimaru, to wyobraźcie sobie, jak skończyłaby się ta walka bez Enmy i że on przez tą ponad godzinę cały czas utrzymywał miecz, aby nie mógł on całkowicie zabić od razu Hiruzena. Niestety, jego wyjątkowość polega również na tym, że nie zostaje on nam później praktycznie więcej pokazany. Bo scen z Enmą jest naprawdę tyle, co kot napłakał. Nawet nie wiem, czy ta scena jest w mandze, ale w anime widzimy go później, kiedy jest pokazany w retrospekcji, jak Jiraiya bodajże jest trenowany przez trzeciego Hokage i wtedy on przyzywa Enmę, żeby pokazać mu, jak działają przywołania. Widzimy też wspomnianą retrospekcję, jak Hiruzen nie zabija Orochimaru. To już są dwa co najmniej przykłady, kiedy widzimy Enmę. No i później widzimy czas, kiedy na końcu Naruto, gdy Naruto jest łapany przez nieskończone Tsukuyomi i to drzewo, to Hiruzen dość sprawnie posługując się kijem stworzonym przez Enmę jest w stanie go uratować. Bo brakuje nam scen, w których zobaczylibyśmy tą relację. No, zastanówmy się na spokojnie. Było tyle czasu, żeby po przywołaniu i ożywieniu Hiruzena przez Orochimaru, kiedy robią to razem z Sasuke podczas wojny, żeby wtedy pokazać jakąś relację Hiruzena i Enmy. Gdzieś w drodze lub podczas walki, właśnie nawet szczególnie podczas walki, kiedy Hiruzen walczy, używa i przyzywa Małpiego Króla, żeby zobaczyć tą relację, żeby zobaczyć, jak oni razem znowu walczą. Dzięki temu ta postać mogłaby trochę wrócić, mógłby ją wtedy przejąć ktoś inny na przykład od Hiruzena i znowu wykorzystywać podczas walki, znowu przyzywać, ale takiego przekazania tej postaci niestety też nie widzimy i to jest duży problem, bo ja naprawdę uważam, że uniwersum Naruto straszliwie dużo na tym traci, straszliwie dużo traci na tym, że Enmy nie ma w nim więcej. I to pomimo tego, że wiemy, że Naruto i tak często traci na niektórych decyzjach Kishimoto, ale tym bardziej szkoda mi Enmy, bo uważam, że Kishimoto naprawdę stworzył coś wyjątkowego i stworzył bardzo fajną postać z ciekawymi mechanikami, które są oryginalne i sama ta postać, wygląd i wszystko, to jest przywołanie, które jest naprawdę wyjątkowe. Trzeba to po prostu wziąć i docenić, ale no niestety Kishimoto chyba później nie wiedział, co ma z tym zrobić. Spójrzmy jeszcze na chwilę na to, kto po śmierci Hiruzena mógł przejąć to przywołanie Małpiego Króla Enmy. No, mamy tutaj ewidentnie dwie osoby, które są z rodziny Sarutobi. Jest to Asuma i Konohamaru. Asuma po prostu mi tu nie pasuje. Nie wyobrażam sobie, żeby potrzebne mu w ogóle było jako postaci jakieś przywołanie. Ale za to druga osoba z rodziny Sarutobi, czyli Konohamaru, nadaje się według mnie na to stanowisko bardzo dobrze, ale nie jest on w stanie niestety przywołać Enmy. Widzimy go zatem ostatni raz podczas walki z Orochimaru, bo gdy Sarutobi zostaje zabity, to Enma znika i nie widzimy go już więcej w tej małpiej formie. I uwaga, w Boruto osoby, które oglądają Boruto wiedzą coś więcej i pewnie już piszą komentarze, bo w Boruto Małpi Król zostaje przywołany, lecz nie jest to sam Enma, tylko najprawdopodobniej jego wnuk, bo Konohamaru w Boruto przywołuje Enre, który jest właśnie takim następcą Enmy i prawdopodobnie jego wnukiem. Zresztą widać, że są spokrewnieni po tym, że podobieństwo imion i wyglądu jest dosyć oczywiste. Fajnie, że to zostało jakoś przedłużone, ale dalej smuci mnie fakt, że
nie mamy ani jednego wystąpienia Enmy i choć Enra odziedziczył umiejętności Enmy i potrafi zamieniać się w adamentową różdżkę, czy tam Ki jest w Boruto zrobione, to jednak według mnie brakuje tu, nawet jeśli nie rozwinięcia, choć według mnie to jest must have, to chociaż zakończenia historii Małpiego Króla Enmy. Niestety w Naruto dostajemy praktycznie tylko, albo może aż jedną walkę Enmy z jego faktycznym charakterem, no i jest to po prostu smutne. Ale jeśli ty nie chcesz, żebym ja był smutny, albo jeśli nie chcesz sam być smutny, to zachęcam cię do zostawienia teraz łapki w górę pod tym filmem, udostępnienia go, a jeśli nie, to chociaż zostawienia suba z dzwonkiem na tym kanale. Zapraszam cię też do innych moich filmów, które są równie ciekawe i wyświetlają ci się teraz na ekranie. A dzisiaj z mojej strony to już by było na tyle. Kolejny dzień zmarnowanego potencjału w Naruto. Trzymajcie się. Cześć!